Wy tutaj? Pewnie chcecie zobaczyć, co jem. Okej, ale najpierw chodźcie na zakupy. Jak mozzarella, to zawsze light, bo ma mniej kalorii, a tak samo smakuje. Nauczyłem cię, co? Musimy jeszcze iść do Lidla, bo nie wszystko było wiodące, więc zapraszam. Czy wy też taką macie, że nie lubicie chodzić 15 razy? Ja wolę zabrać wszystko za jednym razem. Jak się prezentują takie większe zakupy, jak robię, powiedzmy na... Ciężko powiedzieć na jaki okres. Chodzimy na takie zakupy, nie wiem, raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, zależy. Wiadomo, na bieżąco dokupujemy jakieś rzeczy. Teraz jak widzicie jest mało nabiału, bo w sumie tylko mozzarella, jeden serek wiejski, jogurt naturalny, więc w zależności od tego, co na bieżąco jemy, to dokupujemy. Są jakieś przekąski, owoce, warzywa. Też mięsa teraz nie kupowałem, bo ostatnio kupowałem na promocji, jest zamrożone. Macie taki mały przegląd, jak wyglądają moje zakupy. Dzisiaj szef kuchni w dzień meczowy zapodał bajgle z kozim serem, burakiem, szpinakiem, jajka i frankfurterki, także bierzemy się do jedzenia. Zobaczcie kochani, żeby nie było, że życie sportowca, vlogera jest takie kolorowe, też trzeba posprzątać po tym pysznym śniadanku. Ale ta twoja herbatka była naprawdę, była warta tej deski ubrudzonej. Nie śmieszna. Została cała wypita. Zostały tylko rzeczy, A które... to latające są goździki. Mega dobre. Gdzie ci tam lata coś? To. A tak, goździk. Bez smaku takie. Bo może siedziało godzinę w herbacie? A ta gwiazdka? Anyż? Andrzej. Dobre. Lubię takie smaki. To latające są goździki. A ta gwiazdka? Bez smaku takie. Jedzenie jedzeniem, ale wiadomo, że jak już te obciążenia są naprawdę duże, tak jak w sumie w moim przypadku, bo są to codzienne treningi, czasami 2 treningi dziennie, w weekendy mecze, no to trzeba też się suplementować, a ja suplementuję się z Formec, więc też jeśli byście chcieli zamówić sobie suplementy, witaminka D polecam brać cały rok, glukozamina akurat biorę jako wsparcie stawu, miałem jeszcze kolagen, ale właśnie mi się skończył, więc jeśli też chcielibyście skorzystać z supli ode mnie, to z kodem KARPIK20 macie 20% zniżki. Myślałeś, że koszykarz jest tylko kurczaka z ryżem? To jesteś w błędzie. Dzisiaj robimy domowego kebaba z wołowiny. Tu jest wołowina zmielona z cebulą, czosnkiem. Papką cebuli, należy to dodać. Tak, bo nikt nie lubi kawałków, więc to jest papka. I to jest ten wiralowy przepis, więc rozkładamy to, na to idzie drugi papier do pieczenia i będziemy to wałkować i piec. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba już jakiś konkurs na najcieńsze ciasto. Będzie w porze. Najcieńszy mięso. Myślę, że będzie git. Ciach. Piekarniczek się nagrzewa. I jedziemy z domowym kebabem. Teraz sosik, ale oczypieko od cebuli. Może ty kebaba swojego otworzysz? Nie, zobaczymy jak wyjdzie.
Tak się prezentuje czarka warzywniak. Jesteście gotowi? A tu prawie cały ogórek mój. Tylko i wyłącznie dla mnie. Berlin kebab, doner kebab pana. Okej, tak się prezentuje gotowe mięsko. No dobrze, co? Zobaczymy w środku. Myślę, że jest... Wow. Myślę, że powinno być okej. Dobra, przeukładamy do miski. Pokażemy wam gotowego kepsa. I sos do tego będzie z jogurtu naturalnego, którego dawaliśmy trochę do mięsa i majonezu i czosnku. Tak się tu prezentuje. Wołowinka wyszła całkiem fajnie. Jest, wiadomo, nie jest taka mega krucha, bo jest trochę grubawa, ale naprawdę smaczna. Jeszcze trochę skraczy dla ostrości i powinno być pysznie. Pyszne. Teraz smakuje jak zdrowy kepsik. I ta skracza? Ja ogólnie nie jestem fanem spędzania długiego czasu w kuchni, więc zazwyczaj są to szybkie dania. Teraz jeszcze jak mamy airfryera, to naprawdę często robię tak, że po prostu wrzucam mięso czy rybę do airfryera i robię sobie do tego ryż, makaron, ogólnie jakieś węgle i warzywa, więc te posiłki, jak widzicie, są dosyć proste, ale no u mnie głównie chodzi o to, że traktuję jedzenie jako paliwo i tak naprawdę chcę, żeby dostarczyło mi sporo węgli, jeśli mówimy o dniu meczowym, a na co dzień trzymam dosyć wysoko białko i staram się, wiadomo, ograniczać te niezdrowe tłuszcze, a tych zdrowych przemycać jak najwięcej w postaci awokado. Orzechów fanem nie jestem jakimś ogromnym, więc u mnie te zdrowe tłuszcze to przeważnie jest awokado, bo mega je polubiłem, więc na tym bazuję. Śniadanko tym razem będzie bajgiel z jajkiem i awokado. Ja mam bajgla z awokado, jajkiem i obok burak, a Oliwka ma z awokado jajkiem, a drugiego z burakiem i kozim serem. I co ciekawe, kiedyś nie lubiłem buraków, tak samo nie lubiłem awokado, więc smaki się zmieniają. Teraz lubię to i to bardzo. Awokado tylko jak mogę to przemycam w różnej postaci, czy to na tostach, czy po prostu nawet w formie guacamole, żeby rozsmarować sobie na bajglu, bo mega po prostu lubię smak i zdaję sobie sprawę, że jest to po prostu zdrowe, więc jak coś jest zdrowe i dobre, to tak naprawdę mamy 2 pieczenie na jednym ogniu. Dobra, pojedzone, więc czas wypić szybką kawkę i zmykam na trening. Dzisiaj mam dzień, że mam 2 treningi. Mam siłownię rano i trening wieczorem, więc no trochę tych kalorii trzeba zjeść po prostu więcej, co widać po posiłkach, które dzisiaj jem. Patrzcie, ile tutaj jest w ogóle Witaminek. witamin, a chciałam powiedzieć owoców i warzyw. Jest marchewka. Standardowo nie mogłoby się obejść bez awokado mojego ukochanego. Słodkie mango. Ogóreczek oraz edamame. Ja ogólnie kupiłam mrożone edamame. W końcu zerwałam po 8 miesiącach poszukiwania. Tak jak mówię, dobra. 3 minuty jeszcze. To jest minuta. 3 days later.
posiłek potreningowy u mnie, no to tak jak widzicie, jest tam zawsze dużo białka, zawsze dużo węgli. Jeśli chodzi o tłuszcze, to tak naprawdę nie zwracam na to jakoś szczególnie uwagę. Kiedyś liczyłem kalorie, teraz tego nie robię. Znam już swoje ciało, wiem czego i ile potrzebuję. No i bazuję sobie na tym, że jem to, co lubię. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, co wkładam do swojego organizmu, ma znaczenie potem na moje samopoczucie. Potem, co by nie mówić, w dalszej perspektywie nawet na stan mojego zdrowia, więc staram się jeść w miarę możliwości zdrowo, co nie zmienia faktu, że jestem tylko człowiekiem, więc czasami lubię też pójść sobie na jakiegoś fast fooda zjeść. Jedzcie dużo warzyw. Dobra, więc ja się kładę i widzimy się jutro. Tam w kolejnym dniu, więc kolejne jedzonko przed nami. Zapraszam. I tak się prezentuje moje dzisiejsze śniadanko. Są to placki z banana, kefiru, wchodzi tam jeszcze jajeczko, mąka, odżywka białkowa. Porcja wyszła dosyć spora, natomiast one są takie na hapsa. Pozdrawiam Mario. Kto robi takie batony? Czy to kurwa na hita się wp***a takiego kropersa? Do śniadań to kiedyś lubiłem je tylko i wyłącznie wytrawne, a teraz mam dość często fazę na słodkie śniadania. No i te placki, czy to z serka wiejskiego, czy placki ze skyra, ale nie ukrywam, że ciężko je się robi, bo się często rozwalają, więc ostatnio placki z serka wiejskiego i tak naprawdę w zależności od tego, czy mam ochotę na słodko, to jem sobie na przykład z jakimś dżemem czy jakimś kremem, a jak mam ochotę na wytrawne śniadanie, to dorzucam tam mozzarellę i też naprawdę jest to mega dobre, do tego jakieś warzywko, zawsze staram się wrzucić do śniadania albo owoc, jak jem na słodko. No i też jest pełnowartościowy posiłek. Trochę luźniejszy dzień, bo większość dnia spędzam przed komputerem, rozpisuję plany, ogarniam tematy w pracy, więc mało chęci do gotowania. No ale trzeba wstać i coś ogarnąć do jedzonka, bo już jestem głodny. Generalnie nie liczę kalorii, ale lubię sobie zważyć zawsze porcje, bo wiem ile jem. I wiem ile potrzebuję, żeby być najedzony, więc u mnie to jest około 150 gramów węgli, niech będzie 160. I bardzo polecam to pesto. Co prawda no ma dużo kalorii, więc raczej nie korzystam z niego mega często, natomiast jeśli chodzi o makaron ze szpinakiem, to pesto super się sprawdza. Zazwyczaj robię je po prostu jak nie ma oliwki w domu. Robię obiad tylko dla siebie, bo oliwka nie jest fanką pomidorów, a ja polubię ten smak. Jak już pomidorki nam zmiękną, to bierzę szpinak i zawsze przyprawiam to czosnkiem granulowanym. Powinien tutaj być też zwykły czosnek, natomiast po prostu nie chciało mi się go dodawać, więc mamy dzisiaj czosnek granulowany. Czekamy aż to nam się zmięknie. Potem dodajemy jeszcze mozzarellkę i mieszamy to z pesto i makaronem i mamy gotowy obiad. No i tak się prezentuje gotowy makaronik, już wymieszany z pesto. Nie jest to instagramowe danie, jest przepyszne i dostarcza mi wszystkiego, co potrzebuję, bo jest tu sporo węgli, białka, tłuszczu i oczywiście błonnika z warzywek, bo jest i szpinak, i pomidory w sporych ilościach, także naprawdę mega fajna alternatywa na to, żeby sobie robić szybki, prosty, ale i zdrowy obiad. Więc te posiłki przedtreningowe czy przedmeczowe, no to bazuje na tym, żeby one nie były ciężkostrawne, więc jest to jakieś chude białko, czyli na przykład kurczak, no czasami też właśnie ryba, pstrąg łososiowy, łosoś, ale głównie bazuje na kurczaku, na indyku. Czasami też będzie jakaś wołowina, ale to już raczej nie w dzień meczowy, więc zamykając się przy dniu meczowym, to mówię, jest to przede wszystkim duża liczba węgli i do tego jakieś fajne źródło białka. Pamiętajcie, że to co jecie ma wam smakować, jakby to jest klucz. Jedzenie ma być oczywiście fajne, jak jest zdrowe, ale z jedzenia też trzeba mieć fan. Pogoda nie sprzyja, cały dzień deszczowo. I pytaliście jeszcze, jak to wygląda, jeśli chodzi o kolację. Jeśli chodzi o kolację, to tak naprawdę ja jem co chcę. Jem sobie co chcę.
Od 12 lat nie trzymam diety. Tego nie rozumiesz, bo jesteś głupi. Bo wracam bardzo późno z treningu, wracam koło 23, więc na tą kolację zazwyczaj jem po prostu to, na co mam ochotę danego dnia, w danej chwili. Można powiedzieć, że nie skupiam się jakoś szczególnie na tym, co to jest. Wiadomo, że pilnuję tego, żeby było tam sporo białka. To jest w mojej diecie kluczowe. Trzymam gdzieś tam tych 2 gramów białka na kilogram masy ciała, nie? Tutaj zaczynaliśmy, więc tutaj skończymy. Dzięki wielkie za dzisiaj, że byliście ze mną. Wiecie mniej więcej już, jak wygląda moje odżywianie. I do zobaczenia w następnych materiałach. I nie zapomnijcie zobaczyć mojego Q&A.